W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wydarzeniom, które chociaż rozgrywały się poza granicami naszego kraju, miały moim zdaniem duże znaczenie w późniejszym procesie formowania się państwa Mieszka. Zatem mowa tutaj będzie o starciu Węgrów, ale jeszcze koczowniczych, z nową formującą się potęgą niemiecką. Bo to właśnie oni, koczownicy ze wschodu w pierwszej połowie X wieku sprawiali ogromne problemy na zachodzie Europy, a szczególnie wschodnim Frankom. I to właśnie dzięki tym działaniom prawie 40 lat później Niemcy zaatakują państwo Mieszka, państwo słowiańskie tylko z jednego kierunku. Zatem zapraszam Was do opowieści Bitwa Riade, rok 933. Państwo wschodniofrankijskie, w przeciwieństwie do zachodniofrankijskiego, było kształtowane przez świadomość plemienną, co miało istotny wpływ na historię Niemiec, o której po części opowiada dzisiejszy odcinek. I dopiero od X wieku zaczęto je nazywać w praktyce Królestwem Niemieckim, a określenie to utrwaliło się dobitnie dopiero w XI wieku. Nie było to jednak państwo jednolite, gdyż obejmowało m.in. Turyngę, Lotaryngę, Fryzję, Frankonię, Saksonię, Szwabię i w końcu Bawarię. Po upadku autorytetu władzy centralnej w państwie wschodniofrankijskim, spowodowanym najazdami Węgrów, Normanów, a także przecież Słowian oraz dążeniami różnych możnowładców do niezależności, kraj ten pogrążył się w dużej anarchii. Król Konrad I, dostrzegając zagrożenie rozpadu państwa na niezależne organizmy plemienne, podjął wtedy rewolucyjną decyzję. Zamiast własnej dynastii wyznaczył na następcę swojego najgroźniejszego rywala, Henryka Ptasznika, księcia saskiego. Zatem jeśli przyjrzymy się temu teraz nieco bliżej, czy tak naprawdę daleko było Frankom do plemion leżących na wschód od nich. I tak Henryk Ptasznik, gdy objął tron w roku 919, oznaczało to koniec dominacji Franków i początek tak w istocie rzeczy monarchii niemieckiej, notabene naszego potężnego później rywala. Jednak zanim do tego doszło, to najpierw Henryk I musiał skutecznie podporządkować sobie różnych możnowładców Szwabii i Bawarii, a potem odzyskać Lotaryngę. Kolejno w obliczu zagrożenia ze strony wojowniczych, koczowniczych Węgrów, którzy od 20 już lat najeżdżali zachodnią Europę, a w szczególności właśnie Bawarię, w 926 roku zarządził budowę twierdz, w których to podczas najazdów mogła chronić się miejscowa ludność. I dzięki temu zabezpieczono potencjał gospodarczy państwa, co miało kluczowe znaczenie w nadchodzącej walce z ekspansywnymi, pochodzącymi ze wschodu koczownikami. I tak, aby powstrzymać ciągłe najazdy wroga, Henryk I w roku 924 zawarł z nimi rozejm i zgodził się na płacenie trybutu. Zapewne zdecydował się na to, ponieważ już wcześniej w roku 919 poniósł dużą klęskę w bitwie pod Puchyn, a przecież jeszcze w roku 907 wschodni Frankowie doznali miażdżącej porażki pod Bratysławą. Jednak Henryk I był mądrym i roztropnym władcą, ponieważ czas pokoju wykorzystał na umocnienie systemu grodów obronnych oraz stworzenie niezbędnej nowej jazdy do walki z koczownikami. I gdy w roku 929 w końcu podporządkował sobie Głomaczów, Milczan, Stodoran oraz Czechy, rządzone przez księcia Wacława, zmusił ich także do płacenia daniny, a 3 lata później trybut nałożył także na Łużyczan. I w 933 roku Węgrzy ponownie najeżdżają ziemie niemieckie po odrzuceniu trybutu przez samych Niemców i bez przeszkód przemierzali oni terytoria czeskie i storodańskie. Również możliwe, iż wtedy lokalni władcy udzielili im cichego wsparcia, obawiając się coraz to większej ekspansji Niemiec na wschodzie. I tu powoli dochodzimy do naszej ważnej bitwy. Węgrzy postanowili zaatakować Turyngę i tam dokonali podziału na dwie niezależne kolumny. Pierwsza z nich miała atakować Saksonię od południowego zachodu, natomiast druga, kolumna wschodnia, pozostając w Turyngii, stamtąd miała uderzyć na Saksonię. Generalnie plan wyglądał tak.
iż Węgrzy zamierzali uderzyć na główne ośrodki władzy dynastycznej rozlokowane w królewskich palatynach i ważnych miastach. Jednak Niemcy, pomni doświadczeń porażek z poprzednich lat i po wdrożeniu odpowiednich reform, byli na to doskonale przygotowani. Wszystkie zaatakowane miasta były doskonale przygotowane na atak węgierski, a każdy ośrodek otaczały wysokie i masywne mury, obstawione już dobrze wyszkolonymi garnizonami. Najpierw anihilacji uległa zachodnia kolumna wojsk węgierskich. I tak po środku zimy w trakcie tego starcia ginie sam wódz węgierski oraz większość armii łuczników. Natomiast początkowo druga armia Węgrów wschodnia miała nieco więcej szczęścia. Węgrzy przystąpili do ataku na jeden z grodów, ale obrona była tak dobrze przygotowana, iż nie wskurali tam nic. Podobno grodu tego bronił mąż przyrodniej siostry króla Henryka, skutecznie dając odpór podczas pierwszej fali uderzenia najeźdźców, a następnego dnia z odsieczą nadciągała już cała saska armia z samym królem na czele, gdzie za obóz obrali oni sobie miejsce zwane Riadę. Pamiętajmy o lotnych oddziałach Węgrów i doskonałych zwiadowcach, którzy mieli ten fart, iż pojmali jeńców, dowiedzieli się o nadchodzącej odsieczy i też szybko wysłali swoich własnych zwiadowców w celu lokalizacji nieprzyjaznej niemieckiej armii, jednocześnie dając przy tym znać swoim rozproszonym oddziałom, aby zebrały się na miejscu w celu koncentracji, a później uderzenia na armię Henryka. Do bitwy doszło 15 marca roku 933. Król Niemców wysłał wtedy niewielki oddział, który pozorował panikę i ucieczkę. Zatem Sasi wysyłają w pole lekką kawalerię i parę towarzyszących jej oddziałów pieszych. Oczywiście dla niepoznaki bardzo słabo uzbrojoną i sprawiającą wrażenie totalnie zagubionej. Całe ugrupowanie to udawało popłoch, po czym szybko rzuciło się do ucieczki, oczywiście pozorowanej. I Węgrzy, mistrzowie pułapek i uników, jak do tej pory nagle dali się na to nabrać. Uwierzyli po raz kolejny w swoje łatwe zwycięstwo i rzucili się do pogoni za uciekającym przeciwnikiem. Jednak czy ta pułapka odniosła zakładany sukces? Zaraz przekonacie się, że będzie to bardzo wątpliwe. W każdym razie, kiedy już Węgrzy niemal dopadli uciekających żołnierzy niemieckich, nagle natknęli się na ciężką saską jazdę pancerną ustawioną do szarży i do ataku prosto na nich. I podobno w tamtym momencie Henryk przemówił do swoich rycerzy: niech żaden z was nie usiłuje na początku ataku wysuwania się do przodu, nawet gdyby miał szybszego konia. Ochraniajcie się nawzajem tarczami i tym sposobem wytrzymajcie pierwszą salwę z łuków. Potem macie przyspieszonym galopem szarżować dalej do przodu tak szybko, by nieprzyjaciel nie zdążył wystrzelić drugiej salwy strzał, a następnie wbicie się w niego tak, aby poczuł waszą broń. Najprawdopodobniej tak właśnie potoczyły się wydarzenia tamtego dnia, gdyż Węgrzy rzeczywiście zdołali oddać tylko jedną salwę ze swoich łuków i orientując się, że wpadli właśnie w zasadzkę, próbowali zawrócić. Jednak tak czy inaczej, już w tym momencie raczej było na ucieczkę za późno i z pewnością doszło do kontaktu z pierwszymi szeregami pancernych Henryka. Jednak pamiętajmy, że są to koczownicy, mają świetne konie, bardzo zwrotne oraz również posiadają nie gorszą dyscyplinę od saskich rycerzy. I być może właśnie to pozwoliło większości Węgrom tak naprawdę wyrwać się z sideł zastawionej pułapki, dokonując udanego manewru wycofania się z pola bitwy. Podobno jazda niemiecka ścigała swojego wroga jeszcze przez 12 km. Ale pamiętajmy też, że jazda saska w tym momencie jest jazdą ciężką i po pierwsze nie mieli oni siły na dłuższy pościg na koniach, które mogły mieć trudności z uniesieniem ciężkiego rycerstwa na swoich grzbietach, a po drugie być może przeciwnik sam już miał gotowe pułapki wcześniej przygotowane na Sasów, więc widzimy, że ta decyzja po raz kolejny okazała się decyzją bardzo mądrą. W każdym razie Sasi zdobyli opuszczone węgierskie tabory z łupami i uwolnili wcześniej porwanych jeńców.
Jak widzimy, większa część tej drugiej kolumny Węgrów ocaliła swoje życie i ostatecznie wyszła obronną ręką spod bitwy w Riadę. Ale bitwa ta decydowała też o czymś innym. Była punktem zwrotnym w starciach niemiecko-węgierskich w tamtym czasie. I chociaż do otwartej tutaj bitwy w polu nie doszło, starcie było minimalne, a straty węgierskie jeszcze mniejsze, to saski władca po raz pierwszy od dziesiątek lat triumfował nad niebezpiecznymi Węgrami. I data ta wyznacza ostatni rok, kiedy Niemcy płaciły trybut Węgrom, a największym paradoksem chyba tego wszystkiego było to, iż Niemcy w tym właśnie roku i podczas tej właśnie bitwy pokonali Węgrów, stosując ich własną taktykę, pozorowanie ucieczki w celu wciągnięcia przeciwnika w pułapkę. Co do tej bitwy mamy dwie relacje, Widukinda i Liutpranda, które bardzo różnią się od siebie. Drugi z kronikarzy w swojej relacji stwierdza, iż doszło tu do konkretnej rzezi na Węgrach, a podobno nawet sam Bóg miał odebrać napastnikom nie tylko odwagę do walki, ale i też samą możliwość ucieczki. Natomiast ten pierwszy, Widukind, twierdzi coś zupełnie innego. Podkreśla on, że niewielu Węgrów udało się tak naprawdę pojmać lub też zabić, ponieważ udało im się z powodzeniem uciec z pola bitwy. Zatem zwycięstwo Niemców było w istocie rzeczy tylko połowiczne, ponieważ myślę, że niewielu z nas może dać wiarę temu, iż sam Bóg interweniował podczas tego starcia. Koniec końców Riadę oznacza też jedną rzecz. Nastąpi tutaj powolne przebudzenie potęgi niemieckiej, która już wkrótce wpłynie na całą sytuację geopolityczną w tym regionie, a naszym sąsiadom, Węgrom, możemy z pewnością zawdzięczać to, iż skutecznie postawią oni tutaj właśnie blokadę na południe od naszych granic w postaci wkrótce już rodzącego się ich królestwa, co skutecznie powstrzyma Niemców od ataku od południa na też wkrótce rodzące się władztwo Piastów. A co wy myślicie o tym wszystkim? Czy jesteście takiego samego zdania, a może zupełnie innego? Zapraszam was poniżej do dyskusji w komentarzach, a jeśli jesteś tutaj nowy, to pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku, aby otrzymywać powiadomienia właśnie z tego kanału. Dzięki za uwagę, do usłyszenia ponownie.